jesteś Argentyńczykiem, Tak. mieszkasz w Buenos Aires. No i jak do tego dochodzi, że w końcu lądujesz w Polsce? To jest jak Maradona i Messi, kawa i mate, wiesz, dla mnie ciężko. Bo ogólnie yerba chyba pochodzi z Urugwaju, z tego co ja kojarzę. Czy I źle to jest mówię? ciężki temat, wiesz, bo Uruguay, tak, ciężki temat. Jest kłótnia. Tak, to jest jak skąd pierogi. Prawie umierałem, amigo. Prawie umieram, naprawdę. Jakbyś miał porównać na przykład Argentyńczyków, chodzi mi jako ludzi, jako wiesz, temperament, zachowanie, jacy są na przykład w porównaniu z Polakami? Spokojnie. Spokojnie, to jest normalne. Tranquilo, tak, tranquilo, spokojnie, amigo, calma. Ja na przykład byłem w sklepu i powiedziałem, please I want, nie wiem, coś tam. A ta pani, co? Co chcesz? What? Polska to... Tu mówisz po polsku. Prawda jest taka, że nowy język, jak się uczysz nowy język, to że daje ci wiele możliwości. Polski jest faktycznie taki trudny, jak mówią, z twojej perspektywy? Tak naprawdę ja, kiedy przyjechałem do Polski, to ja byłem innym człowiekiem. Kochani, dzisiaj mam dla was specjalnego gościa, Rodrigo. Jesteśmy teraz w Warszawie. Rodrigo jest Argentyńczykiem i mówi bardzo dobrze po polsku. Można tak powiedzieć. Cześć Kamil. Siema Rodrigo. Dzięki za zaproszenie. Jestem tu bardzo zadowolony, że przyjechałem do Warszawy. Dawno mnie tu nie było. I nic. No i nic, Działamy. pogadamy trochę, Tak, pogadamy. pogadamy. Powiedz może następnie, Rodrigo, co ty tu w ogóle robisz? Co ty robisz w Polsce, stary? Oj, to długa historia. Ja sam nie wiem, ale bardzo zadowolony jestem w Polsce. Przyjechałem 4 lata temu, bo jestem sportowiec. Sportowiec? Dobrze mówię? Jestem sportowcem. Sportowcem, nie? Jestem piłkarzem, a teraz prowadzę zajęcia na język hiszpańskiego też. Okej. Prowadzisz zajęcia z hiszpańskiego. Tak jest. No super. No i powiedz mi, stary, jesteś piłkarzem. Tak. Ale grasz jakby zawodowo w piłkę? To jest zawodowe, tylko że no jeszcze co trzeba robić, bo tam jest między zawodowe, ale też pół na pół, powiedzmy, nie? Pół na pół. Pół na pół, bo mam kontrakt, wszystko, tylko że żeby dobrze zrobić, albo muszę dużo ramki strzelić, albo prowadzić zajęcia, nawet poza piłką zawsze ja chciałem coś swojego mieć, coś, Okej. nie? Także no, potrafi po hiszpański, też trochę po polsku potrafi, więc Okej. A gdzie grasz w piłkę, jak ktoś chciałby, żeby było wiadomo, ty grasz w jakim klubie? Hetman Zamość. Hetman Hetman Zamość. Zamość. I to jest która liga? To jest 4. liga, ale niedługo będziemy na 3. ligę. O. Będziemy Jak w nastrzelasz trzeciej dużo goli. Jak Boże, nastrzelasz Uwie tak było, ale ostatnio mam zamknięty. Bramki się mówi? Aha. Tak, zamknięty jest. Ale staram się strzelić coś, nie? No To dobra. jestem napastnikiem. O, jesteś napastnikiem. Tak. No to elegancko. Chciałbym się dowiedzieć trochę o Argentynie, tak naprawdę. Bo wiesz, Ładny jak kraj. ja myślę o Argentynie, z mojej perspektywy, pierwsze co przychodzi mi do głowy, no to jest wiadomo, no piłka nożna. Chyba najbardziej Leo Messi, wiadomo, jest. Maradona. No dla mnie bardziej Messi. Dla mnie bardziej Messi, Tak. bo Nasze pokolenie już państwo. nasze pokolenie bardziej Messi. I yerba mate, na pewno. Oczywiście, nie brałem ze sobą dzisiaj, ale Dzisiaj pijemy mamy kawę. kabusze. Ale jaka jest Argentyna tak naprawdę? Jakbyś mógł, wiesz, opisać swój kraj dla kogoś, kto na przykład jest z Tak. Polski i ogląda nasz wywiad i Wiem. nie wie nic o Argentynie. Nie wiem nic o Argentynie, okej. To piłka nożna to jest bardzo ważna rzecz dla nas. Każdy zna piłkę nożna. To nie jest tak, że wiesz, nikt nie interesuje, że nie znam piłka nożna. Nie, wszyscy znamy piłkę nożna. I jest tak trochę jak mówiłeś, piłka nożna, to Argentyna jest futbol, czyli piłka nożna, mate, pijemy mate. Nie wiem, czy wszyscy kojarzą, co to jest mate, ale mate to jest Możesz taki... powiedzieć, co to jest, bo może nie wszyscy wiedzą. Mate to jest taki, powiedzmy, to wygląda jak herbatę. Smakuje trochę jak herbata, ale nie tak do końca. I to trzeba, mamy taki mały, jak się mówi, nie pudełko, Boże, pomyliłem się. Jak to się nazywa? To jest bombilla? Nie, kubeczek. ten kubeczek. Kubeczek. Taki mały kubeczek się, dajesz yerba, Tak, tam trzeba do tego Tak. kubeczka wsypać tą sypać yerba mate. yerba mate i woda, gorąca woda, nie aż tak gorąca, tylko żeby pić. Mhm. I bombilla w sumie, ja Mhm. mówię bombilla.
i pijesz. Dobra. Pijesz, ale to jest w ten sposób, że bardziej się porozmawia. Na przykład jak teraz brakuje maty, na przykład, bo my gadamy ze sobą i Dobra. brakuje, wiesz, A, maty. musielibyśmy ten odcinek w Argentynie nagrywać, to Tak. będziemy mieli matę. Maty by było tutaj. Pijesz dużo matę? Teraz czas mi brakuje, ale ogólnie piję matę, nie? Jak mam wolny czas, to wiesz, Mm. matę na spokojnie. Okej, to jest pi, takie na bardziej komputerze. do pochillowania, Tak, my do mówimy po polsku. pochillowania. Nie polecam pić matę na przykład wieczorem, bo już to ma trochę kafeina, ma troszeczkę, Aha. więc na przykład jak piję matę ja wieczorem, ja potem nie mogę Już spać. nie zaczniesz, Tak, nie już zacznę. nie zaczniesz. Więc bardziej, wiesz, południa. A co wolisz pić, kawę czy matę? O Jezu, kocham kawę. Zależy, wiesz, to jest jak Maradona i Messi, kawa i mate, wiesz, dla mnie ciężko, ale zależy, jak wstaję, to potrzebuję kawy, Okay. a potem jak chcę z kim pogadać, albo jak mówię, chillować, pochillować, to maty, także Okej. zależy od momentu. Okej, ja parę razy piłem matę. Próbowałeś? Tak, kupiłem sobie tą bombizie, tak? No, Bombizie, ale jakoś nie wiem, ja wolę kawę. Ale może piłem złą matę. Nie jesteś przyzwyczajony, dlatego. No, a jaką, na przykład, jaką byś polecił, nie wiem, jakby ktoś chce pierwszy raz spróbować, na przykład matę, albo dla mnie, to jaka jest najlepsza matę? Czego szukać? Chodzi o dzierwa bardziej, nie? Bo to smak jest różny, nie? Okej. Także dla Ciebie, że jesteś początkujący, szukałbym na przykład dzierwa nie taka mocna, nie? Mhm. Na przykład Plaszadito. Plaszadito? Plaszadito, Canarias. Okej. To jest taki... Nie każdy dzierwa jest z Argentyny, na przykład my dużo pijemy dzierwa z Urugwaju, z Brazyl, Ojej. wiesz, taki... Bo ogólnie yerba chyba pochodzi z Urugwaju, z tego co ja kojarzę. Czy I źle to jest mówię? ciężki temat, wiesz, bo Urugwaj, tak, ciężki temat. Jest kłótnia. Tak, to jest jak skąd pierogi. Pierogi na przykład, nie wiem, Rosja mówi, że jest z Aha. Rosji, nie wiem. Ale Uruguay mówi, że jest z Uruguay, Argentyna mówi, że Okej. yerba jest z Argentyna. Wiem, że pijemy yerba na przykład z Uruguay, Aha. tylko że maty nie wiem skąd jest tak naprawdę. Nie wiem, czy to jest z Argentyny, czy z Uruguay, Okej. ale my... Ja nie wiem, jak ktoś wie i ogląda, to piszcie w komentarzach. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, no ale dobra. No powiedz mi... Powiedzmy, że jest z Argentyny. Dobra. Tak, jest z Argentyna. Yerba Mate jest z Argentyny. mate jest z Argentyny, Tak, pamiętajcie. z Argentyny. Powiedz mi tak, no bo wspomnieliśmy o tym piłce nożnej, ty sam jesteś piłkarzem. Tak. Ja na przykład mam takie, no, mówię, zawsze kojarzy mi się ta Argentyna gdzieś, no przede wszystkim z Leo Messim, ale z futbolem. Tak. I powiedz mi, gdzie byłeś No. podczas finału Mistrzostw Świata Uj, w Katarze? 2022. Tak. Boże, jak mi ciężko, ja byłem w Polsce, ale naprawdę chciałem, tak mi chciał być w mój kraj, bo tam była taka masa, To było... to było 5 milionów osób, cały kraj, nie, w sumie, tylko że było, ja pochodzę z Buenos Aires, to jest stolica, i było w Buenos Aires centrum było 5 milionów osób i wszyscy poglądali i poczekali nasz zawodników, żeby wracają z powrotem A, jak już wracali z Tak. pucharem. z pucharem. No. I ja wtedy pojechałem do Warszawy, bo tam się spotykaliśmy każdy Argentyńczyków. Był wtedy we Warszawie, się spotykaliśmy tam. I tak nie było dużo, chyba 50 osób. To Okej. chyba, nie wiem ile Argentyńczyków są w Polsce, ale nie dużo. Okej. I się spotykaliśmy tam i oglądaliśmy tam ten mecz. Prawie umierałem na niego. Prawie umieram, naprawdę. Stary, jak ja pamiętam ten mecz i te obrazki właśnie z Buenos Aires, jakieś Nie. Szaleństwo. To było szaleństwo. szalony mecz. To było Szaleństwo. szalone. Stary, potem jak możecie sobie znaleźć w internecie, ale tam na tej ulicy ci Argentyńczycy, tak. stary, na słupach, Tak. Powiem ci. wszędzie. Powiem ci, że to było 5 milionów osób i duża emocja, dlatego tak mi nie smutno, tylko się bardzo mi chciało być tam W Buenos Aires, no wiadomo. Aires, kurwa. No i dobra, i tam byłem, pamiętasz, że wtedy padał śnieg trochę w Warszawa. Tak? Tak, nie. A, bo to było zimą, Tak, no było tak, zimą. faktycznie. Faktycznie. I no ciężko było, A, ale no. nie, oczywiście byłem bardzo zadowolony wtedy, nie? A ten mecz miał, nie wiem czy pamiętasz, też polski wątek. Sędzia! No. Sędzia. Ale zajebiście sędzia. Wiesz jak się nazywa ten sędzia? Aj, Pamiętasz? nie, jak ma na imię? Szymon Marciniak. Szymon Marcinek. Szymon Marciniak, ale bardzo dobrze sędziował. On jest Właśnie bardzo wszyscy tak, Tak. szanowali go z No, takim szanowali. szacunkiem. Nie? Bardzo dobrze jest, Masz nie? też takich sędziów?
Nie, swojej nie ma, lidze? nie ma takiego, tam, Nie sądziły was nie, ale Marciniak? tak, tam sensują w inny sposób, bo tam, wiesz, tam jest inna, Bardziej siłowy taki na pewno. siłowe i temperamentalne, ludzie tam są bardziej temperamentalne, już wszyscy się kłócą, wiesz, każdy fał to jest jak ostatnia akcja, wiesz. Rozumiem. Tutaj w Polsce czasami ja mam czegoś takiego, że za intensywny jestem, wiesz, albo za emocjonalny, Mhm. że na przykład jakiś fał, ktoś mnie łapie i ja od razu wiesz, i tutaj w Polsce jest takie spokojnie, Spokojnie, to jest normalne. tranquilo, tak, tranquilo, spokojnie, amigo, calma. Ludzie bardziej często do mnie mówią calma, ja wiesz, jako latinoski powiedzmy, Aha. mamy taki temperament bardziej, że nie ma calma, że, ale uczyłem się trochę to w Polsce, nie, żeby Rozumiem. nie przejmować się. Rozumiem. Ty jesteś z Buenos Aires, ogólnie Buenos ze Aires, stolicy Argentyny. Tak, Boże. I ja w ogóle nigdy nie byłem poza Europą, ale no nigdy też wiadomo nie byłem w Argentynie oczywiście. Mam nadzieję, że kiedyś pojadę. Mam nadzieję. Jakbyś Idziesz miał... ze mną. Pojedziemy do Buenos Aires razem? Ja, Stary, ja w grudzień będę, także zapraszam. może pojadę z Rodrigo. I nagramy tam. Nie, ale materiał. mam takie pytanie, jak wiesz, ktoś z Polski albo ja, ktoś oglądający ten film Mhm. stwierdza, okej, wybiorę się na wakacje do Argentyny. Chciałbym poznać Argentynę. To gdzie najlepiej, żeby się wybrał? Oj, to jest Jakbyś miał, wiesz, jedno miejsce takie to jest polecić. duży kraj, wiesz, nawet ja nie, jak się mówi, że... Nie byłeś wszędzie na ja pewno. No nie, nawet ja znam więcej Polski niż mój kraj, bo ja tutaj byłem wszędzie, wiesz, byłem nie wiem, Kraków, Warszawa, wszędzie byłem, a w Argentynie tylko znam tak okolica Buenos Aires i niektóre miasto, No to wiesz. co sądzisz na przykład o Wiesz, Buenos Aires? Czy to jest takie miasto na przykład Buenos jak Aires- Warszawa, że można tam Mm. jechać na taki city break? Jak wygląda Buenos Aires? Buenos Aires wygląda tak, że to no, trochę jak Warszawa centrum, że dużo ciągle ruch, że korki też dużo ludzi, ale fajnie jest. To wygląda trochę tak jak powiedzmy, taka architektura jest bardzo dobra, że jak się mówi fina, fina, tak, że Schludnie? elegancko. No tak elegancko, że schludnie elegancko, jest tak schludnie, bardzo, nie? tak? Że wszyscy mówią, że wygląda jak że europejski, wiesz, bo Okej. w ten sposób. Ale też poza Buenos Aires jest na przykład Mendoza. Mendoza to mamy górę, to jest góra i tam jest bardzo dobrze, bardzo ładnie w sumie, bardzo ładnie. Też mamy Cataratas del Iguazú, że to jest granica z Brazyl i Argentina, to są Cataratas del Iguazú. I ¿cómo se dice la maravilla del mundo? Cud świata? To. To jest Jak? cud świata. Cud świata. Cud Tak jak 7 cudów świata, tak? No to jedna Siete jest... maravillas del mundo. Siete maravillas del mundo. Las cataratas del Iguazú to jedna. Okej. Także ja byłem, kiedy miałem rok. Także powiedzmy, że nie To już byłem, nie już byłem jeszcze. Nieaktualne. Tak, nieaktualne już. Także tam będę w sumie. Bym chciał tam jechać. Chciałbyś tam pojechać tak, jeszcze? pojechać. I co? Jeszcze jak masz na dół na przykład, znaczy południa, się mówi tak? Na południe Na Argentyny. południe Argentyna masz na przykład Tierra del Fuego, że to jest najpołudnia, tak się mówi, że lo más sur del mundo. Okej, że jakby tam jest jakieś miejsce najbardziej na południu, Najbardziej na świecie, tak? na świecie. I tam jest jak na przykład jak Zakopane powiedzmy, że masz górę i pada śnieg. Buenos Aires nie ma tego. Okej. Buenos Aires to jest miasto. Bo ogólnie Argentyna ma chyba taki, jeśli chodzi o klimat, klimat. to z miast tych z wszystkich państw tej Ameryki Południowej, mi się wydaje, że tam jest klimat najbardziej zbliżony do polskiego, czy nie do końca? No Chodzi mi nie. o to, że tam nie zawsze jest właśnie też taki upał, jak w innych krajach, czy A źle co to mówię? znaczy upał? No, że jest bardzo gorąco. Że bardzo gorąco. Na przykład teraz akurat jest zima tam, więc mają, nie wiem, 1-2 stopni Mhm. i jest zimno, tylko że tam jest krótsze, nie? Krótka jest ta Nie zima. jak tutaj, że masz 4 miesiące, które jest bardzo zimno i To latem jakie są temperatury w Buenos Aires? powiedzmy? latem to na przykład masz 40 stopni. Aha, no dobra, to źle powiedziałem. Nie. Masz 40 stopni jak jest latem i tam jest tak, że jak nie masz klimatyzacji albo basen, załatwisz basen, to nie da się żyć, bo już robisz coś i całe mokre masz, wiesz. I potrzebujesz klimatyzacji albo coś, bo to jest bardzo gorąco jest, ciągle. Wstajesz
7 rano i już, blach. Okej, Tak, okej. takie... No dobra, czyli mimo wszystko cieplej jest niż w Polsce. Tak, cieplej i ten. Ale tutaj, na przykład teraz lato to było inaczej tutaj w Polsce, było fajnie, nie? To A nie, lato- w Zamościa to było fajnie. Ale Warszawa nie wiem. W Zamościu, bo... A ja pochodzę z Zamościa. Jesteś, no nie pochodzisz z pochodzę, Argentyny, tak, ale pochodzę- mieszkasz w Zamościu. Mieszkam akurat aktualnie w Zamościu. Okej. Tak, to lato było słabe. Słabe pod tym względem, że najzimniejsze od dawna. W Aha. poprzednich latach było bardziej ciepło. Znam dużo ludzi, że mówię do mnie, kiedyś to było, że takie... Kiedyś to było Kiedyś lato, to teraz było lato. teraz to nie ma lata. Nie, ale w tym roku było dużo deszczu, dużo padało deszczu i tak dalej. A jeszcze będąc przy tej Argentynie, Mhm. też chciałbym, żebyś mnie nauczył może, albo Okej, polecił, okej. nauczył jakiegoś takiego, jakie jest takie, bo ja z tradycyjnego jedzenia argentyńskiego, no to Mm. kojarzę chyba tylko empanadas. O, empanadas. Empanadas to... Czyli argentyńskie Jadłeś, pierogi. No, jadłeś empanadas? tak, no to można powiedzieć, że to jest takie zbliżone do pierogów polskich, nie? Zbliżono do pierogu, bo wygląd jest podobny, tako, i się robi, tak samo się robi, że mąka i Jest ciasto tak, i w środku farsz jest, nie? Tak, tylko że w środku inaczej, nie wiem w Polsce, a nie wiem, podobnie jest, ale jak znasz empanadas, to też możesz asado. Asado? Tak, asado, bo Argentyna jest bardzo popularna, bo ma bardzo dobre mięso. Ale co to jest asado? Jakbyś Mięso to powiedzmy wytłumaczył? to jest taka nasza grilla, nie? Jak tutaj jest grilla, że robisz, nie wiem, kiełbasa i my mamy naszego asado, tak się mówi. Ale to jest taki na że- takim patyku jakby? Masz grill, nie? Okej. I krowy, Ale wiesz, bo chodzi mi, bo wiesz co jest szaszłyk? nie, Szaszłyk to jest, masz taki patyk i na patyku masz nabite jakby takie różne mięso, warzywa, to jest coś takiego? Nie, czy nie, to jest nie, coś nie, innego? nie. To jest tak, że masz grill, wiesz, że to jest karbon? Karbon, jak to się mówi? To Węgiel. Węgiel to czarno, wiesz? To No czarno. węgiel. Węgiel, pik i potem dopiero jak jest gorąco, żeby gotować, to wrzucasz mięso i masz, o to chodzi, że Argentyna jest różne części mięso, Okej. że masz asado, potem masz, nie wiem, quadril, wiesz, różnie jest. Okej, Masz okej. chorizo to jest taka nasza kiełbasa, powiedzmy. Mm. Morcilla i tak różnie, nie? I tak gotujesz, zależy od asador. Asador to jest ten gość, co gotuje, co robi asado, nie? Kucharz taki. O kucharz. Czyli Leci mówi asador. grillmaster. Tak, asador. Okej. I jest ludzi, którzy wstają o 8 rano i to gotuje, nie wiem, 6 godzin. I potem masz, nie wiem, nie aż tak, że gotujesz to 2 godziny i będzie już. Okej. Okej. I I masz. w Polsce są jakieś w ogóle dobre z twojej, wiesz, miałeś okazję, nie wiem, kosztować jakieś dobre restauracje argentyńskie? A, że wiesz co, Warszawa jest jednego Argentyńczyków, że ma swoje chimichurri się nazywa, ale on tylko sprzedaje empanadas właśnie. Mhm. Ale mięso nie da Okej. się, bo to jest daleko, 12 000 km. Trzeba Nie, lecieć do tak. Argentyny. Zależy do Argentyny albo blisko, nie? Potem mamy jedzenia, co mamy? Milanesa napolitana. Co to jest? Milanesa napolitana to jest jak... To nie jest pizza neapolitańska. Nie, to nie pizza napolitanka. To jest jak wy na przykład swoje schabowe, Aha. tylko że podobne. I na górę masz, wiesz, mozzarella, sos pomidorowy, oregano, Okej. coś takiego. I to jest milanesa napolitana. I to Okej. jest Okej. zajebiście. To zajebiście muszę fajnie. do Argentyny pojechać No, jest. na milanesę Już mi- neapolitanę i na Asado. asado, milanesa neapolitana, no i empanadas. Jak nie Empanadas. próbowaliście, to empanadas w Polsce można, Tak, to tak. można dostać. Ja mogę robić. Dobra, ostatnie pytanie, jakie mam o Argentynę, to chciałem się ciebie zapytać, jacy wiesz, z twojej perspektywy, jakbyś miał porównać na przykład Argentyńczyków, chodzi mi jako ludzi, jako wiesz, temperament, zachowanie, jacy są na przykład w porównaniu z Polakami, których tutaj poznałeś? Jacy są Argentyńczycy, jak ty jesteś ty? Wiesz, chodzi mi tak, Tak. jak ty to widzisz? Wiesz, oczywiście to jest różne, bo w zależności zawsze od ludzi, ale ogólnie często jest tak, że Argentyńczyków są bardziej zabawne, że otwarte, że może nie znasz, że nie znamy się, ale gadamy jakby się znamy od kilka lat, wiesz? Mhm. I też chodzi o, jak powiedziałeś o temperament, to jest tak, że szybko, że
wkurwiają? Nie, wszystko się... Szybko się denerwują. Się denerwują, przepraszam. Wszystko szybko się denerwują i strasznie dużo stres tam jest. Bardziej Tak? jeśli chodzi o Buenos Aires, to dużo stres, ludzie, nie wiem, korki, ktoś coś tam, Okej, wiesz. czyli Argentyńczycy są tacy właśnie, że nie są tacy, że luz, Nie, tylko też się nie, denerwują, też, tak? Też się denerwują. Okej. Luz? Nie, naprawdę nie jest tak, że na luz i tak nie wygląda tak. Okej. Wiem, że wygląda tak, ale nie Okej. ma na luz. To Okej, tam, okej. tam... Czyli, A ja mówię o Buenos Aires, może no poza Buenos jasne, Aires. to tak samo Tak. wiesz, w każdym miejscu w Tak. Polsce znajdziesz i takich Oczywiście. ludzi, i takich, ale okej, czyli nie jest tak, bo na przykład pytam, bo na przykład ostatnio miałem okazję nagrywać wywiad z naszym wspólnym znajomym, Juanem, który jest No, Meksykaninem. Meksykanin. I on mi na przykład mówił, że właśnie, też zadałem mu to same pytanie, tylko wiesz, o Meksyk. Tak. I on mi właśnie mówił, że, no, że właśnie Meksykanie są tacy, że oni właśnie mimo wszystko zawsze tak luz. I byłem ciekawy, czy z Argentyną jest Chodzi na przykład podobnie. Chodzi to o temperament, ale chodzi o życie. Mają luz, że nie przyjmują się o na przykład, nie wiem, muszę składać pieniądze na mieszkanie, bo po pierwsze, bo nie da się, bo tam niestety teraz strasznie jest sytuacja. A po drugie, że nie masz czegoś takiego, że jutro mam to robić. Nie. Dużo jest tak, że dzień na dzień, tam Mhm. ludzie tak, że, Żyje z dnia na dzień. no, o to chodzi. Okej. I jeśli chodzi na luz, to tak, że dzisiaj jest spokojnie, ale potem temperament. Możemy na spokojnie od razu No okej, szybko się o to denerwuje. Okej, no rozumiem, no ciekawe. Dobrze wiedzieć, Tak. byłem bardzo tego ciekawy. No dobra, ale powiedz mi, Rodrigo, tak. Jesteś Argentyńczykiem, Tak. mieszkasz w Buenos Aires. No i jak do tego dochodzi, że w końcu lądujesz w Polsce? Jak do tego doszło, że wylądowałeś w Polsce? To ta historia moja zaczynała w 2019 roku. Ja ogólnie zawsze byłem piłkarzem i życie mnie prowadziła do klubu, który miał połączenie z Polskiem Warszawa, nie? Mhm. Z Argentyny. I ten prezes, co tam wtedy był, zaproponował mnie, żeby latać do Polski, żeby grać turniej. Mhm. Ja powiedziałem, że tak, że oczywiście zawsze chciałem grać w Europie i zawsze chciałem poznać świat, nie? Mhm. Powiedziałem, że tak. Dobra. Minęło chyba pół roku i przyjechaliśmy do Polski, to wtedy grałem 2 tygodnie. Grałem taki mały, krótki turniej. 2 tygodnie byłem w Toruń i Gdynia. I jak wtedy chciałem zostać, wtedy nie udało się, wracałem do Argentyny, koronawirus. Wiesz, po koronawirusa czasach dopiero udało się przyjechać, latać do Polski na początku października 2021. Mhm. No i wtedy zaczynała moja historia w Polsce od Płocka, tu okolica Warszawa. Powiedz mi, no bo przeprowadziłeś się do Polski, Tak. ale wtedy nie mówiłeś po polsku. Nie miałem żadnej nawet informacji o Polsce, wiesz, ja nie wiedziałem nawet gdzie jest na mapie. Okej. Nie, tak, Wiedziałeś tylko co? Tak, Dostałeś wiedziałem- informację, że to jest gdzieś w Nie, Europie i mówisz... Widziałem tylko, lecę. wiesz, wodka i takie rzeczy. I to, w Ameryce Południowa niestety mamy tyle informacji o Polsce, że wiesz, że wodka, że pijecie i że kiełbasa. To nie jest... To To są nie- te właśnie... To są właśnie Wiem, że to te... nie fajne, ale To są te stereotypy, tak, Tak, jak ja, stereotypy, nie? wiesz, tak jak ja Ciebie zapytałem, Tak. bo ja mi się kojarzy Futbol Leo Messi i yerba oczywiście, mate, nie? no. Ale to są, Lewandowski, dobra, Lewandowski no, też. ale to są właśnie te stereotypy. Stereotypy. No dobra, no i miałeś jakiś taki, wiesz, przyjechałeś do Polski, No. tutaj wrzucony, rozumiem, Od sera. od od zera, nie znasz języka, Nie znałem nic. co, wrzucony do jakiejś szatni, tak, do klubu piłkarskiego z Tak samymi jest. Polakami, czy byli też jacyś Samymi obcokrajowcy? Polakami. I wtedy jeszcze jeden Argentyńczyk był ze mną. Okej. On mieszkał ze mną, od Płocka, ale tak, od sera, bo on też mało po polsku gadał wtedy. On już miał chyba rok w Polsce, ale on też zero miał Mm. w polsku. Tak się od sera. No Od i sera, jakie były twoje, I moja motywacja była tak, że ja chciałem coś kupić w sklepu i jak to jest tak, że jak na przykład tutaj w Warszawie, może się spotykać z ludźmi, które zna obcych język, po angielski, czy może po hiszpański teraz na przykład. Ale ja mieszkałem w takie małe miasto, Otwock to jest małe miasto, więc nikt nie potrafi gadać na przykład po angielsku, więc
Ja na przykład byłem w sklepu i powiedziałem, please I want, nie wiem, coś tam. A ta pani, co? Co chcesz? What? Polska to, tu mówisz po polsku. Okay. Nie, i no to wtedy miałem się uczyć trochę, wiesz, podstawowe rzeczy, jak chcę tego. Mm. I to samo, jak byłem na boisku, uczyłem się na przykład czas, plec, piłka, Okej, słówka no, i prawa, jak- lewa. jakoś to poszło. Ciągle miałem stymulację, to o to chodzi. Jak się To jest uczysz nowy najważniejsze. język, to szukaj stymulować Ja na to mówię, no input. Robisz taki input, że to jest słowo z angielskiego, ale chodzi właśnie o to, żeby cały czas, wiesz, Tak, ćwiczyć. słuchać, bardzo ćwiczyć, dużo słuchać tego języka. stymulować mózg. Nie? Stymulować, no tak. No. I no to i tak, I tak- bo i tak to było. pomału, No. wiesz, nie siadałem tak do nauka, wiesz, gramatyka. A powiedz mi stricte właśnie, chciałbym zapytać o Polskę. Jakie masz generalnie, wiesz, takie ogólne wrażenia, no bo ty mieszkałeś w Warszawie, tak? Tak. Teraz w ilu? W różnych miejscach mieszkałeś w Polsce, więc trochę już zwiedziłeś Polskę. Ja tak robię. Mówiłeś też, że byłeś w Krakowie, Tak, w różnych tak, częściach tak. Polski. No to co generalnie sądzisz o Polsce? Podoba ci się w Polsce? No podoba mi, oczywiście zawsze są plusy i minusy, ale są więcej więcej plusy w Polsce, dlatego tu mieszkam, dlatego bardzo mi podoba Polsce, że na przykład tutaj jest bezpieczne, czyste, nie masz tego takiego, że czujesz, że nie wiem, że czujesz się niebezpieczny. Tutaj możesz 4 rano chodzić sam na ulicę, to jest moje zdanie, 4 rano chodzisz na ulicę i nic nie dzieje. Może że spotykasz pijany jakieś, ale nie ma czegoś takiego jak Ameryka Południowa, że wiesz, musisz się dbać o swoje rzeczy, że telefon tutaj nie, że schowasz tego tutaj nie, że słyszysz, nie wiem, tutaj często słyszysz na przykład motor, także tak się nazywa, i myślisz, kurczę, kto to jest, wiesz, i już się przejmujesz się. A tutaj nie ma czegoś takiego, dlatego to bardziej mi podoba. I ludzi też, oczywiście na początku jesteś obcokrajowy, także ludzie na początku, wiesz, patrzą na ciebie, kto to jest, i jak zaczynasz mówić po polsku, to inaczej się zachowują z tobą, inaczej się otwierają z tobą, także dlatego bardzo polecam, jeżeli mieszkasz w Polsce i chcesz dalej tu zostawić, to uczysz się po polsku, bo to jest, Bardzo to ci fajnie. otwiera ci A właśnie co dało ci to, możliwości że tutaj, nie? nauczyłeś się tego języka polskiego? Wiesz, a wiadomo, to było ci potrzebne do twojej pracy tak naprawdę, tak? Bo jesteś piłkarzem. Tak. Ale na przykład masz jakichś przyjaciół już, można powiedzieć, w Polsce, kolegów? Używasz tego polskiego na co dzień? Właśnie używam polskiego na co dzień i dlatego tak. No dobrze mówisz, dlatego tak dobrze mówisz. Dlatego tak dobrze mówię po polsku, bo ciągle miałem kontaktu z Polakami ciągle, nie? Na boisku, albo też jak robiłem jakieś prace dodatkowe, to też z samymi Polakami. I jak ja planowałem sobie, że dobra, ja to naprawdę chcę zostawić, nie wiem ile, nie wiem czy na stałe, ale wiem, że przynajmniej będę tu zostać rok. I potem minęło rok i okej, będę jeszcze rok, więc ciągle miałem, wiesz, po to co robić, nie? Że uczy się po polsku. Bo nie wiadomo, wiesz, życia ci prowadzę i Na pewno masz już tą możliwość, wiesz, to, że umiesz polski, na pewno ci to otworzy jakieś dodatkowe furtki. Nawet jak już skończysz karierę piłkarską, coś będziesz mógł zawsze robić z tym polskim, tak. nie? I już czuję, że mam takie wyjątkowe włączenia z Połączenie masz takie już. połączenia no. czuję, że mam, bo wiesz, czuję, że mam swoje historia, to nie jest typowa historia, że Argentyńczyk w Polsce albo Polsku, nie. mieszkał w Polsce, potem mieszkałem we Szczecina, potem mieszkałem, mogę ci powiedzieć wielu historii, nawet mieszkałem w takie małe miasto, to jest dzielnica, gdzie mieszkało, nie wiem, 200 osób, naprawdę. Ja teraz mieszkam w Samosze, ale wcześniej mieszkałem, jeżeli szukacie, ja mieszkałem w Tyszowiec. Nie wiem, czy ty jest Tyszowiec? Nawet on nie zna. Nie że znam, nie znam. Tyszowiec to jest takie małe miasto, które nie wiem, mieszkający tam ma, nie wiem, 200 osób. Okej. Nie ma żabki. Że nie ma żabki, to Nie, znaczy, to że niemożliwe. to jest... A jest Dino? Nie ma dino, nie ma nic tam, Boże, w ogóle nie miał nic, ale no miałem sytuację, że miałem tam mieszkać, nie? Bo tam grałem piłkę, tam jest jej klub, który mnie No rozumiem. zatrudniał i tam miałem Miałeś mieszkać. spokój, Tak. na pewno. Boże, to miałem Spokój ducha. samej pole miałem jako
mój kolega to był jeden kot. Tak, jeden kot mieszkał ze mną. O. I, Mhm. no i co? Nie wiem. Nawet, Okej, a ogólnie chciałbyś, bo teraz masz kontrakt, tak? W swoim klubie piłkarskim jesteś tutaj do końca do- czerwca. do końca czerwca masz kontrakt, ale dalej chciałbyś powiedzmy zostać w Polsce, na przykład na stałe, czy chciałbyś wrócić do Argentyny, czy jeszcze nie myślałeś o tym? Już pomału zaczynam myśleć o tym, bo wiem, że nie zawsze będę grał w piłkę i nie wiadomo dokąd, do kiedy? Dokąd? Jak, No nie wiadomo do kiedy, będziesz będę- mógł, tak? Tak. Także dlatego zacząłem swoją działalność z hiszpańskim z Amigo, bo myślałem, dobra, może zaczynam zrobić swoje, nie firma, ale swoje, jak mówić, swoje życie, nie swoje życie, swoje... Chciałeś mieć jakąś taką dodatkową Tak. pracę poza piłką, tak? Poza Jakieś nowe piłką. rzeczy. I robić myślałem, też. dobra, co ja potrafię robić? Hiszpański i po polsku, lubię nagrywać tak jak teraz i pomagać ludzi. Mhm. I no to zacząłem swoje zajęcia z języka hiszpańskiego i to fajnie, bardzo mi podoba robić, więc może tu zostaję i prowadzę zajęcia Okej. albo wiesz, nie Może, wiem, może otworzysz jakąś szkołę tutaj może swoją szkoła językową? otworzymy. Fajne, to jest też takie fajne, bo wiesz, jest dużo na przykład, ogólnie hiszpański jest popularny w Polsce, nie wiem co ty o tym sądzisz, ale dużo osób się uczy hiszpańskiego, nie? No teraz jest taki boom, nie? Boom, Chyba no. to się zaczęło dzięki Lewandowski, nie? Że jest w Barcelonie, Tak, myślisz? Nie wiem, no, dlaczego myślisz, że teraz jest popularny No, hiszpański? to jest właśnie dobre pytanie. No ja na przykład też się uczę hiszpańskiego, ale też już odpowiadałem na to pytanie kiedyś. Ja myślę, że jest popularny, wiesz co, na pewno ludzie często jeżdżą na wakacje do Hiszpanii, nie? Mhm. Polacy, tam jest, wiesz, bardzo dobry klimat, jeśli chodzi właśnie, to jest takie stricte turystyczne miejsce, nie? I bardzo dużo osób też na przykład, wydaje mi się, bo Polska na przykład, Polska jest wspaniała dla mnie, no ale mimo wszystko klimat w Polsce, na przykład zimą, No, a klimat zimą w Hiszpanii, no, to inaczej. też jest, wiesz, Inaczej. inaczej i dużo osób, myślę, też myśli o takiej perspektywie, że dobra, nauczę się tego hiszpańskiego, może wiesz, kiedyś, na przykład, nie wiem, na emeryturę, czy nawet wcześniej, Mhm. teraz jest, wiesz, popularna praca zdalna, możesz, wiesz, pracować z domu, Tak, skąd tak, tak chcesz, jest. a może się wyprowadzę do Hiszpanii. No a poza tym, wiesz, w hiszpańskim jest też to fajne, że to tak naprawdę daje ci dużo możliwości, tak? Bo, no wiesz, ty jesteś Argentyńczykiem. Tak. Ja mogę się dogadać po angielsku, po hiszpańsku z Argentyńczykiem, mogę z Meksykaninem, O to mogę z chodzi. Hiszpanem, mogę, wiesz, z Kolumbijczykiem i to ci daje po prostu dużo możliwości, nie? Dlatego Właśnie. jest po prostu użyteczny. Prawda jest taka, że, że nowy język, jak się uczysz nowy język, to że daje ci wiele możliwości, nie? Dlatego mam dużo ludzi, która prowadzi zajęcia ze mną, że z tego powodu, jak mówię, że może za 2 lata że prowadzę do Hiszpanii albo nie wiem, że chcą spróbować coś nowego, nie? Dlatego Mhm. się uczą hiszpańskiego i to jest bardzo dobrze, to bardzo dobre, nie inicjatywne, tylko bardzo dobre, No bardzo fajne. Ogólnie to fajny jest pomysł. bardzo fajna sprawa, bardzo fajne Tak. hobby, nie? Tylko to Bardzo- trzeba lubić po prostu. bardzo- To trzeba mieć do tego tak. takie, to ci się musi podobać. Nie, strasznie dużo ludzi mi powiedziało, wiesz co, ja uczyłem się hiszpańskiego, kiedy oglądałem Pasión de Gavilanes. Wiesz Okej. co to jest? Nie, ale słuchaj stary, ja teraz oglądam argentyńską telenowelę Która? na Netflixie. Ja nie wiem jak to się nazywa po polsku. En el barro? En el barrio. Coś takiego. Że jest Maria Becerra. Tak, 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 o tak. argentyńskim więzieniu. Tak, Możecie zobaczyć na Tak, Netflixie. możecie, ja nie oglądałem tego, dobre jest? Polecasz? Kurczę, wiesz, mi to służy do nauki hiszpańskiego, nie? Bo jak się uczysz jakiegoś języka, to jest dobrze oglądać coś w tym języku. Więc Tak, jak tak. się uczycie z Amigo i chcecie posłuchać argentyńskiego, hiszpańskiego, no to polecam wam En el Barro, ale jest taka... Taka trochę Trochę- nastolatki trochę, trochę nie? tak. Trochę nastolatki. No wiem, słyszałem, ja nie oglądałem dlatego. Ale na przykład filmików, które polecam i są nie bardziej, są z Argentyny. Na przykład jedna wygrała Oscarem, Mhm. Nie wiem. To była El secreto de sus ojos. El secreto de tus ojos. Okej. Sekret twoich oczu, coś takiego po polsku? No, coś takiego, sekret twoich nie, oczu. nie wiem, nie znam tego filmu. To jest Ricardo Darín był. To jest bardzo dobry film, to wygrał Oscara? Oscara wygrała. Jest to na Netflixie albo gdzieś? Nie wiem, Muszę zobaczyć, nie mam no, jestem pojęcia, ciekawy. ale
jak coś, to mam swoje strony internetowe, trochę Jak, nielegalne. jak coś, to wyślesz linka. Ale, Gdzie można oglądać. I to jest hiszpański, z Hiszpanii, z To jest hiszpański z argentyńscy Argentyny. aktorzy. Tak, W same, sensie hiszpański z Argentyny. z Argentyny. Okej. I jeszcze jedna Relatos Salvajes. Relatos Salvajes, Coś mi czyli to mówi, ale... to będzie wild... A, ja proszę, po angielsku, po polsku nie ma Nie wiem, szans. co to jest relato. Salvaje, to Relatos, dziki. relatos to są taki na przykład, jak mi powiesz historii Aha. twoja, to jest tu relato, twoje relato. Okej, to jakieś dziwne historie, coś takiego, dziwne opowieści. Dziwnie nie, bo dziwnie to raro. Aha, dzikie. Aha. Dzikie historie, Może dzikie tak. opowieści. No nieważne. Nie wiem, ale Relatos Salvajes, możemy tu pyk, zdjęcia pokazać potem. Wstawimy w Tak. montażu, to na spokojnie. I, Aha. I polecam, bo to jest zabawne też. Widziałem na twoim Instagramie, że Mhm. ty też uczysz, polskiego zacząłeś też uczyć. Tak. Osoby hiszpańskojęzyczne, tak? Tak jest. Nie wiem, czy jestem najlepszy, wiesz, jak to powiedzieć, tak. Jest dużo ludzi, która przyjechała do Polski i mają rok, 1,5 roku, 2 lata w Polsce i jeszcze jest na poziom 0, bardzo postaw, bo Są nie na bardzo podstawowym poziomie. na bardzo podstawowym poziomie, bo nie mają w ogóle kontaktu z polski język. Mhm. Więc oni szukają mnie, bo wiedzieli, że ja nagrywam i ciągle gadam po polsku i to motywuje ludzi, które chcą się uczyć polskiego i ja szukam tej ludzi pomagać. Oczywiście ja nie koncentruję się na przykład na gramatyka, że to trzeba on. Najpierw na przykład ja się skupię się? Skupiam się na przykład pomagać Na wymowie na pewno, żeby wymowie, na komunikacji, tak? I bardziej o to, na rozmowa, na komunikacja, żeby dałbyś radę na przykład sam jechać, nie wiem, pójść do sklepu i kupić coś, pójść do Douglas i kupić perfumę, Okej, co no. pani mi poleca, wiesz, korzystać. Rozumiem. No na pewno też wiesz, jak przyjeżdżają tutaj osoby hiszpańskojęzyczne, Tak. po pierwsze nie każdy zna angielski, więc jak się uczysz od zera, no to potrzebują kogoś, kto zna hiszpański, Tak. no a z tobą nie mają problemu z tym, No. żeby się dogadać. No a po drugie też macie, wiesz, jesteście w podobnej sytuacji, Tak, ty tak, też tak. przyleciałeś z Ameryki tutaj, oni tak samo na przykład, tak? Bo osoby z jakich krajów uczysz polskiego? Często mamy z Kolumbii, że przyjechali do Polski i pracują tutaj, nie wiem, 10-12 godzin i oni chcą się uczyć polskiego. No czyli także- są w podobnej sytuacji jak ty i wiesz, to też tak... No i ja bardziej doświadczony, więc wiesz. Tak, chodzi mi o to, że wiesz, oni zostawili jakby wszystko, przylecieli tutaj, więc jakby macie takie wspólne tematy, no to im też jest tak, łatwiej tak, z tobą na pewno się uczyć dzięki Tak, temu. ja bardziej nauczę ich przez swoje doświadczenia, wiesz, na przykład przez jakieś randomowe sytuacje, że miałem w Polsce, to powiem ci, to można tak powiedzieć, ale często będzie słychać tak, że, Okej. że Polacy tak mówią, nie? Czyli dajesz im takie wskazówki, jak się mówi na przykład formalnie, Formalnie ale jak też i można kolokwialnie. powiedzieć nieformalnie. Nie no, bardzo dobrze, nie? Super z mojej perspektywy. Dzięki. No a co wolisz, nauczać hiszpańskiego, Mhm. czy nauczać polskiego? O, trudne pytania. Nie, oczywiście, że bardziej dla mnie wygodnie jest hiszpański, bo to jest moje native. No lepiej go znasz. Tak, lepiej to znam i czuję się pewnie, że to jest tak i to jest tak, a na polski czuję, że nigdy nie, że ciągle się uczę, wiesz? Ciągle się uczę po polsku i mówię, kurczę, ja myślałem, że to już widziałem wcześniej, ale nie jest tak, jak No, ale myślałem. założę się, że jakby dając lekcję, No. ty też sam się nauczysz jeszcze Tak, trochę polskiego. Też coś oczywiście, możesz z tego oczywiście. wyciągnąć, nie? No. Pozytywnego. Tak jest, że ja też się uczę z nimi. No i na przykład nawet dając lekcję z hiszpańskiego. Zakładam, że Polacy nauczą cię trochę polskiego po prostu, No nie? tak jest, że na przykład często mam takie sytuacje czasami, że na przykład na hiszpański nie wiem, nie czasowników, bo czasowniku już znam, ale niektóre są na przykład, nie wiem, miałem navegar. Mhm. Wiesz jak się mówi navegar? Wiesz co to jest navegar? Nawigować? No widzisz? I to nie jest to. Nie? I teraz mam szukać, bo nie pamiętam. A co to Ale jest? navegar to jest na przykład, jak tutaj masz swoje, powiedzmy, boty Okej. i navegas. Wiesz, kurczę. Kurde. A widzisz, trzeba wytłumaczyć to od razu.
Navegar, bo navegar to jest albo na przykład inne słowo. Nie wiem, ale czasami jest tak, że taki randomowe słowo Aha. i oni mnie pytają, i A co co to to znaczy? jest? Da, i co to znaczy? I ja nie chcę kłamać i No powiem, wiesz, nikt nie zna wszystkich słów, nie? nie, i powiem, no zaraz ci powiem, co to jest. I szukam, co to znaczy, i ja się No. uczę, i oni się uczą. Tak, nie? albo też możesz jakoś spróbować na przykład właśnie opisać to innymi Opisać, słowami. To no jest, właśnie. to jest też wtedy dobre ćwiczenie, nie? Tak, to jest dobre ćwiczenie. Ty w jaki sposób uczyłeś się języków? Ty bardziej właśnie uczyłeś się, z tego co rozumiem, tak? Ze słuchu, tak? Tak, z I słuchu, nie? co, próbujesz teraz wykorzystać te swoje doświadczenia, żeby nauczać innych, rozumiem? Akurat tak jak mówiłeś. No. Ja często łapałem, tak wiesz, łapałem i słyszałem i powtarzałem od razu. To też jest bardzo ważne i bardzo, jak się mówi advice na przykład? Czy jakaś wskazówka? Kasówka, nie? Że jak słyszysz jakieś słowo, które nie znasz, zapytaj się od razu, co to znaczy, jak to się mówi, jak to się wymówi, jak to się mówi i na przykład, ja od razu na przykład, jak nie wiedziałem na początku, jak przyjechałem do Polski, jak się mówi zamówić, jak się mówić ordinar, zamówić, Mhm. jak się zamówić kawę i pomału potem, wiesz, robisz jedno zdanie Mhm. i No, w pewnym to- momencie już umiesz po polsku powiedzieć. Polski jest faktycznie taki trudny, jak mówią, z twojej perspektywy? Tak. tak. A tak co jest bo- najtrudniejszego dla ciebie? No bo ty mówisz, stary, jak na 4 lata, naprawdę, wiesz, nie masz, jesteśmy teraz tutaj, rozmawiamy ze sobą już długi czas, Mhm. nie masz żadnego problemu z komunikacją, więc można Bardzo powiedzieć, że dziękuję. twój... Bardzo Bo to, dziękuję. to jest tak naprawdę najważniejsze, no bo po co się uczysz języka? Po to, żeby w nim Żeby rozmawiać, po to, komunikować, żeby tak, się, nie żeby się komunikować. Nie zawsze musisz powiedzieć, wiesz, 100% Idealnie, no. poprawnie, tak? I ty nie masz z tym najmniejszego problemu. Mhm. Więc z twojej perspektywy, co jest takiego najtrudniejszego w języku polskim i co jest takie, jakbyś mógł właśnie taką jedną wskazówkę dać, ale stricte pod język polski, na czym powinni się skupić uczniowie polskiego? Okej, najtrudniejsza rzecz może jest to, że zależy kto to mówi, jest inaczej się mówi, na przykład ta odmiana na koniec, że na przykład Odmiana przez przypadki to się nazywa. odmiana przez przypadki? No. Okej, odmiana przez przypadki, na przykład, wiesz o co mi chodzi, że Na przykład nie wiem, tu jest kubek. Tak, chcę kawę, w a kubku. no, Kawa w kubku to jest kubek, tak? I właśnie tak o to mi dalej. chodzi. Ja jestem Kamil, jestem z Kamilem, Jestem z Kamilem. idę dzisiaj na dwór nie wiem, idę do Kamila Idę i tak do dalej. Kamila, no, właśnie o Bo to w chodzi. hiszpańskim to nie istnieje, tak? Nie ma Ani- czegoś takiego i chyba to jest najtrudniejsze. I dlatego myślę, że obcokrajowi, wiesz, ludzie, którzy pochodzą z zagranicy, że boją, bo słyszałem, że ciągle jest inaczej, to nie mam szansy się uczyć. Ale ja Ale to jest nieprawda. To nie jest nie, to nieprawda. No, potem to jak będziesz widział, to naturalnie będziesz to robić, nie? Ale i tak nie trzeba się martwić o błędów, bo będziesz miał błędów, o to chodzi. Tak, Tak się uczysz, popełniasz błędów, a potem poprawisz to, a może nie, tak. ale i tak się Bo starasz. czy powiesz, idę z Kamil, Tak. idę do Kamil, to Idę jest z- niepoprawnie gramatycznie, ale jakby wiadomo o co chodzi, nie? Wiadomo, To jest co najważniejsze na początku, a potem tak jak mówisz, jakby osłuchując się, słuchając tych Że Polaków, tak, native'ów i tak dalej, ty się przyzwyczaisz Tak, do tak, tego tak. i tak ty się uczyłeś, ja rozumiem, tak? tak jest. Idę do Kamila, wiesz, i jestem z Kamilem, O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. wiesz. Super, To super. trzeba czasu, kwestia czasu i Wszystko jest do się zrobienia. starać, kurczę, bo jak nie się starać i uszukiwać się, że A co chcesz powiedzieć? engañarse. No, że nie można się oszukiwać samego siebie, się, tak? Tak, nie oszukiwać się do siebie. Jak chce się uczyć polskiego, to trzeba naprawdę starać się. Ale wszystko jest do zrobienia. Ale wszystko jest do zrobienia. No i elegancko. Elegancko. Dobra, Rodrigo, mam dla ciebie ostatnie pytanie dla dzisiaj. Wow, dobra. Będzie mocne. Będzie mocno. Żartuję. Jesteś już 4 lata w Polsce. Tak. Jakbyś miał powiedzieć z twojej perspektywy, jakaś taka jedna Mhm. lekcja, którą ci to dało, to wiesz, to doświadczenie. Przyjazd tutaj do Polski, to czego się nauczyłeś i na pewno to z tobą tak, wiesz, zostanie. Co ci to dało? Czego się jakby nauczyłeś? Może z polskiej kultury albo od Polaków? Takie coś jedno, co ci zapadnie w pamięć. Okej.
Uff. Tak naprawdę ja, kiedy przyjechałem do Polski, to ja byłem innym człowiekiem. Także dużo się uczyłem tutaj w Polsce. Naprawdę jestem inna osoba niż 4 lata temu. Ale przez Polaków uczyłem się, że na przykład oszanować miejsce na przykład. Znaczy, jak to wytłumaczyć? Chcesz powiedzieć, że jakby na przykład chodzi o czystość, tak? Że nie śmiecić, tak, nie że- niszczyć i tak dalej. No, bardziej chodziło o kulturalny, że to nie jest tu, to trzeba. Na przykład jak macie w zależności od kolorów, że śmieci nie wyrzuca się. Okej, segregować Segregować, właśnie o to. To tego nie ma. śmieci. Nie ma w Argentynie segregacji? Nie ma segregacji, to wszystko na jednym miejscu. Tak. Okej. I tu w Polsce to albo na przykład jak bez butów. W domu? W domu bez butów. To też Aha, bo w Argentynie też się chodzi w domu Nie, w butach? Z butach. No to był taki szok kulturowy dla To Ciebie, było można kulturalne, powiedzieć. no. A teraz w domu chodzisz w butach czy bez butów? Oj, teraz Czy w jeszcze- kapciach? Nie, przyzwyczaiłem się bez butów teraz, nie? O. Także będzie trudno, jak będę wracać do domu. Wrócisz do domu, Tak. a tam mama... Rodrigo, co ty Rodrigo, robisz? co Oj, ty, przepraszam. ¿Qué pasa? Nie, często mam sytuację na przykład, że rozmawiam z swoją rodziną i mówię no, no. A, tak jak po polsku, Tak, no, jak no. po polsku gadam, wiesz, i mówię mama, no co, no okej, wiesz. Albo pa, wiesz, Aha. i pa No tam. i fajnie, i uczysz Argentynę języka polskiego, stary. Nie, moja rodzina się śmieje z tego. Bo też taki żart jest tam, że jak chodzi o Polski, to wszystko na oski. Nie wiem jak to mi tłumaczyć, że na przykład Że końcówki, że Tak, że Lewandowski no, i i tak dalej, chyba Błaszczykowski, że... chyba Rzęki Lewandowski to wszystko na oski to pochodzi z Polski, wiesz? Na przykład tam kawa się mówi kafe i kafowski, nie wiem, wiesz? I tak żartuje moja rodzina, nie wiem. Okej, czyli ty teraz jesteś Rodrigowski. Rodrigowski, no tak jest, no, naprawdę tak robią. Rodrigowski. Rodrigowski, Kamilowski, to wszystko na oski. Ale to jest taki mały żart. Dobra, Rodrigo, myślę, że kończymy. Tak, kończymy. Bardzo fajnie nam się gadało. Stary, jakbym miał powiedzieć, nie wiem kiedy nam zleciał ten czas, mówisz naprawdę bardzo dobrze po polsku Gracias, i dziękuję. fajnie się z Tobą gadało. Wpadajcie na social media do Rodrigo, hiszpański z Amigo, zostawię w komentarzu. No i co, może jeszcze coś nagramy kiedyś razem? Oczywiście, to nie Do to pierwszy raz vlog dopiero. z Buenos Aires Blog w Buenos Aires może się da, grudzień. w grudniu. Zapraszam, w grudniu. Dobra, nie? dzięki bardzo Dzięki, Rodrigo amigo, dzięki Kamil. i nara. Ciao.